I like you so much, sir. Sir, sir, I like him. I like him. That's cool. Cała ta podróż na Mindanao to jakaś jedna wielka magia. I ja, i pan kamerzysta zgodnie stwierdziliśmy, że czujemy się po prostu, jakbyśmy wrócili do bycia nastolatkami. To uczucie głównie miało miejsce w Marawi, tak? Tam, gdzie byliśmy i kręciliśmy teledysk. I podejrzewam, że wynikało ono z tego, że żołnierze powiedzieli nam, żebyśmy tam nie jechali. Chłopak, który później powiedział, że w miarę jest bezpiecznie i możemy tam jechać, ale żebyśmy nie spędzali tam nocy i jak zapadnie zmierzch, to żebyśmy pojechali do innego miasta i zostali tam na noc, jeżeli będziemy chcieli wrócić na drugi dzień i jeszcze kręcić jakieś materiały. I nie posłuchaliśmy ani żołnierzy, ani tego chłopaka. Pojechaliśmy tam po nakręceniu materiałów tych, które widzieliście w ostatnim odcinku, rozmowach z dziewczyną, z nauczycielką i tak dalej. Wyjechaliśmy poza Marawi. Tam złapaliśmy flaka. Mamy pecha z oponami, bo wczoraj wymienili nam oponę, w sumie z której schodziło powietrze i dzisiaj już mamy na tej nowej oponie wymienionej też flaka. A jesteśmy w Marawi, mieliśmy jechać do Ground Zero, właśnie kręcić ujęcia do teledysku przy zachodzie słońca. No i teraz się modlimy, żeby zdążyć. Żołnierze tutaj. Last night I had a dream of us coming together. Last night, in my dream, I saw unity. Trzeba znaleźć jakąś taką uliczkę, gdzie nie ma za bardzo ludzi. Okay, jesteśmy w strefie zero i szukamy miejscówy, gdzie można nagrać dobre ujęcie do teledysku. Udało nam się wjechać, mamy ostatnie 15 minut. Nie posłuchaliśmy chłopaka, który mówił, żebyśmy nie zostawali tam, jak będzie ciemno. Pojechaliśmy tam dosłownie ciutkę przed tym, jak się ściemniło. Mieliśmy ostatnie 20 minut i podczas... Czekajcie, wiatrak sobie przykręcę. W sumie spędziliśmy tam, podejrzewam, około pół godziny na kręceniu scen do tego teledysku. I to doświadczenie, które tam mieliśmy podczas kręcenia tego teledysku w tym miejscu, w którym była wojna, w którym zginęło wiele osób. Widzicie, jak to wygląda, widzieliście. Czuliśmy tam coś, czego się nie da opisać. Ale coś, co kojarzyło nam się z takim beztroskim życiem, jak każdy nastolatek ma lub przeżył, doświadczył. Po prostu czuliśmy się trochę tak, jakbyśmy robili to, co nie powinniśmy, to, co zostało nam zakazane, ale wiedzieliśmy, że nie jest to złe, więc i tak się odważyliśmy, żeby to zrobić i dzięki temu, podejrzewam, mieliśmy tą ogromną satysfakcję zrobienia tego. Także to doświadczenie zostanie nam w pamięci na całe życie. Chodzi nam o to, żeby złapać takie światło przy zachodzie słońca, chociaż są chmury, ale może coś znajdziemy. I felt safe. East to the west and south to the north. People were living in peace. Seeing the eyes of justice everywhere. Tutaj może Every land znajdziemy was jakiś arriving. strzał. Ciemno będzie, ale... And prosperity. And I woke up asking myself, oh, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we? Pan kamerzysta zrobił mega robotę. Teledysk niedługo będzie. Przejeżdżało dużo ludzi, patrzyli się na nas, robiliśmy swoje. All nations stood strong. Koniec kręcenia teledysku, jedziemy. Po zakończeniu kręcenia teledysku mówię do pana kamerzysty: wow, kurde, masz też to uczucie? On mówi, że człowieku, czuję się, jakbym był nastolatkiem. Także obaj mieliśmy to uczucie. Wyjechaliśmy z Marawi
w nocy, w sumie w nocy, to była około godzina 9. Sprawdziliśmy na Google Maps, gdzie mamy jechać. Pojechaliśmy tak właśnie, jak Google Maps chciało, żebyśmy pojechali. No i po jakichś 30-40 kilometrach zatrzymaliśmy się coś zjeść. Prawdopodobnie w ostatniej wiosce, w której było jakiekolwiek jedzenie. I tam było też bardzo ciekawie, bo cała wioska się zleciała, jak zobaczyli turystów białych, powiedzmy. My nie jesteśmy turystami, ale podejrzewam, że oni mogli sobie tak myśleć. No i co się okazało? Przede wszystkim okazało się to, że nie można nagrywać. Wielka szkoda, ale tam był taki jeden pan, który pokazywał zdecydowanie i mówił: nie możecie tutaj nagrywać. Coś mają ci ludzie tam, że nie chcą być nagrywani. Szacunek oczywiście, nie nagrywaliśmy. Szkoda, bo mówię, było kilkadziesiąt osób naokoło tego miejsca, w którym jedliśmy i patrzyło się na nas. Każdy zadawał pytania i tak dalej. Ale powiedzieli nam, że do Davao tędy nie dojedziemy i musimy się wrócić w tamtą stronę i jakoś znaleźć drogę. No, jest noc, nie ma zasięgu, w telefonie sygnał nie działa. Nie jest to takie proste. No i dosłownie kilka minut później przyjeżdża pan, który wygląda jak, kurde, totalny zakapior, jak jakiś mafiozo. Okazuje się, że jest policjantem. Ten pan miał na sobie skórę, czapkę, wyglądał naprawdę jak jakiś mega killer, nie? Ale okazało się, że jest policjantem i ci ludzie tak go przedstawili i on powiedział, właśnie zapytał się, co my tu robimy, gdzie jedziemy, po co i tak dalej. No i powiedział: słuchajcie, to nie tędy, tam nie dojedziecie, tam nie jedźcie, tam już jest koniec drogi. Nie wiemy, co tam było, Google tak pokazywało, ale oni powiedzieli, żebyśmy tamtędy nie jechali. Zjedliśmy tą kolację, wśród tych wszystkich ludzi było mega naprawdę atmosfera. No i ten pan się zaoferował, że pokaże nam drogę, więc powiedział: jedźcie za mną. Wsiadł na motocykl i jechaliśmy za nim. Przejechaliśmy jakieś 15 km, z 20 minut jechaliśmy. Zatrzymujemy się przy jakimś sklepie, okazuje się, że on nalewa z butelek do Coca-Coli wachę do motoru, więc powiedzieliśmy: kuja, zapłacimy ci za tą wachę, bo i tak nam bardzo pomagasz. On mówi: nie, mam pieniądze, nie musicie za nic płacić. Więc nalał sobie nalał sobie pieniądze, tak jest, Damian? Nalewamy pieniądze. Wachę nalał i mówi: jedziemy jeszcze, jedźcie za mną, to już niedaleko. Jechaliśmy kolejne 15-20 minut, podejrzewam, że przejechaliśmy około 30 km. Tam bardzo powoli się jeździ, bo jest bardzo dużo checkpointów, na każdym checkpoincie trzeba zwalniać, bo są takie zapory. Więc podejrzewam, że około 30 km razem przejechaliśmy i dojechaliśmy do jakiegoś miejsca, w którym było rozwidlenie dróg i on mówi: okej, tutaj już mogę was zostawić, od tej pory będziecie jechać sami. W tamtą stronę jak pojedziecie, za kilkanaście kilometrów będzie checkpoint z żołnierzami i nie bójcie się, oni są przyjaźni. Zapytacie się ich, czy jedziecie we właściwą drogę. Powiedział nam nazwę miasta i tak dalej, miasteczka po drodze dodawał. No i faktycznie podziękowaliśmy mu bardzo. On powiedział: nie macie za co dziękować, to jest mój obowiązek. Do tej pory nie wiemy, czy to był policjant, czy nie, ale zachował się naprawdę wspaniale, bardzo dżentelmeńsko i dzięki temu wydarzeniu trafiliśmy tak naprawdę na drogę do Davao prowadzącą, bo byśmy mogli gdzieś zabłądzić tam w środku Mindanao w nocy bez sygnału. Nie wiadomo, jakby to się skończyło. Tak czy siak coś nad nami czuwa, jakaś boska energia. Zobaczcie, jaka jest mgła. Jak lasery z Gwiezdnych Wojen. No i checkpoint. Nic nie widać. Jesteśmy gdzieś, nie wiem tak naprawdę gdzie, w środku wyspy Mindanao. Przejechaliśmy z 20 checkpointów wojskowych. Teraz dosłownie 2 minuty przed chwilą był kolejny checkpoint, stał żołnierz, w sumie 2 i zapytaliśmy się, czy w dobrą stronę jedziemy. Wczoraj była pełnia, wczoraj kręciliśmy telewizję, dobra, nieważne, już zaczynam chrzanić. Jedziemy do Davao, zostało nam, podejrzewam, jeszcze z 6 godzin jazdy. Środek nocy, przypomniało mi się, że mam wrzucić film na YouTube, bo niedziela, będzie trochę spóźniony, ale będzie. Miejmy nadzieję, jest skrzynka z Wi-Fi, więc zaraz będziemy próbować się podłączać. Zobaczcie, jest sklep otwarty, ale nikogo nie ma. Ktoś śpi gdzieś tam. O, ktoś idzie, pani chyba. Good morning. Hello. Okay. Będziesz chciał kawę, czy coś tam, bułkę jakąś?
Hello? Can you tell us which Wi-Fi? No. Politics and music belong to the people again. Godzina 3:08. Wylądowaliśmy w Davao, stolicy Durianów i ponoć największym kraju na świecie. All shapes and colors. Byliśmy w miejscu, w którym płaci się za pokój na godziny. Wzięliśmy na 4 godziny, tak? 6 godzin, sorry. Na 6 godzin wzięliśmy i zapłaciliśmy 700 peso około. I teraz wyjeżdżamy, bo tu jest w sumie miejsce, w którym przyjeżdżają ludzie się bzykać głównie. No, a znajdziemy sobie zaraz coś lepszego w lepszej cenie. Morning. Salamat. Ktoś sobie smacznie śpi. Tutaj też. Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace? Trafiliśmy na fajną uliczkę. Szukamy morza. Szukajcie, a znajdziecie. Zawsze mi to powtarzała babcia. A babci trzeba słuchać. O, hello. Hello. Tutaj w ogóle postój taksówek kolejny. Zobaczcie, jak dużo różnych możliwości przemieszczania się pojazdami. Tu kolejny. Why can't we live a peaceful life? Why can't we have a one free world? Why can't we? Why can't we? No i w Davao mieliśmy plan taki, żeby posiedzieć ze 2-3 dni i nakręcić sceny do kolejnego teledysku promującego płytę. Niedługo, już naprawdę niedługo, przyrzekam. No i tak faktycznie zrobiliśmy. Posiedzieliśmy tam 2-3 dni i planowaliśmy dalej, co będziemy robić. Zobaczyliśmy, że jest tam super atrakcja, trochę dalej, jeszcze jakieś z 200 km dalej. Nazywa się to zipline nad 7 wodospadami, więc wow! Przelecieć się ziplinem nad 7 wodospadami. Mówimy, kurde, jak już jesteśmy tak blisko, to musimy tam pojechać. No i faktycznie pojechaliśmy na ten zipline. Ja przepraszam, że przeklinałem, ale po prostu automatycznie te słowa wypadały z moich ust pod wpływem szoku, jakiego dostałem podczas tych takich przesileń, jak leciałem na tej linie. O kurwa. O ja pierdolę. Także wrażliwych bardzo przepraszam. Pokonałem strach, przeleciałem się na tym ziplinie kolejny raz, 3. raz w życiu. Za każdym razem tak samo się boję, za każdym razem czuję się wspaniale, jak to zrobię. Dużo mi to pomaga, bo pokazuje mi to, że pomimo strachu można coś zrobić i to jest mega doświadczenie później. Zobaczcie, ile tutaj tych trajków pomarańczowych jeździ. Mega fajny klimat to robi, jak te taksówki żółte w Nowym Jorku, to tutaj te trajki. Co, w prawo jedziemy? Nie wiesz, A, okej.
Ogólnie jak się jeździ po kilka godzin dziennie po filipińskich wyspach, to człowiek tak powoli zaczyna się zakochiwać w 7-Eleven. I jak tylko pojawia się jakiś 7-Eleven na drodze, to od razu wjeżdżamy, bo tam jest klimatyzacja, bo jest kawa, bo są ciasteczka, bo na chwilę, żeby rozprostować kości i naprawdę ta sieciówka 7-Eleven robi robotę w Azji i nie tylko. Polecam. Kawostka Dropsa. Duży kubek herbaty, co ja gadam? Duży kubek kawy, duży kubek kawy mrożonej. 55 peso, 49 peso. Dlaczego promowana jest mrożona kawa? Nie rozumiem tego. Ten trajk akurat trochę wygląda, jakby Tesla go robił. Tesla trajk. Duriany będziemy jeść. Opony bezpieczeństwa. Ja nie wiem, po co oni te kaski dają. That's cool. Wedding tomorrow, huh? What? Okay, sir. Bye bye. Żeby nagrać tą górkę, musiałem przejść przez takie tutaj habazie przy drodze. No ale warto było, bo po prostu jest petarda. Stefan Batory i Baltazar Gąbka lecą na ziplinie. Tych wodospadów tak naprawdę, powiem wam, to tak średnio widać, jak się leci na tym zipie, bo jeden jest tyłem tego drugiego, to ja nawet nie zauważyłem, jak leciałem. Lecimy w drugą stronę. Teraz będzie lepiej, bo widać wodospad. Zobaczcie. Na takim lekkim zoomie będę to robił. Okej.
Okay, sir. It's ready. Yeah, ready. Okay, right, sir. Thank you. Davao najbardziej mi się podoba ze wszystkich miast na Filipinach, w jakich byłem. Jest najlepiej zorganizowane, jest bardzo czyste, nie ma trafiku, jest takie poczucie, jakby się było troszeczkę gdzieś indziej niż na Filipinach. No i naprawdę, ja słyszałem o tym mieście bardzo dużo superlatywów. Jedyne, czego żałuję, to to, że nie poszliśmy do klubu nocnego, żeby zobaczyć, jak wygląda życie nocne, ale po prostu byliśmy za każdym razem tak zmęczeni, bo całe dni praktycznie pracowaliśmy, kręciliśmy teledyski, vlogi, ja edytowałem. No i jak przychodziła godzina 10, tutaj życie nocne zaczyna się o godzinie 10:11. Wcześniej nic nie ma. O tej godzinie nam już się powieki zamykały. Więc 2 razy stwierdziliśmy, bo mieliśmy iść przez 2 dni, że okej, dobra, odpuszczamy sobie. Nie zależy nam na jakiś w ogóle Coco Jumbo i do przodu. Chcemy się skupić na pracy, teraz znowu wyspać się dobrze, jutro zacząć pozytywnie dzień. Więc troszeczkę żałuję, że nie mieliśmy okazji, jak byliśmy w Davao, tego doświadczyć, ale podejrzewam, że jeszcze tam wrócimy. Także ze wszystkich miast, w jakich byłem na Filipinach, Davao jest najfajniejsze. Na tą chwilę, na to, co zobaczyłem. No i ludzie są wspaniali. Bardzo ciekawe dzielnice, ludzie przemili. Ktoś jak uwielbia duriany, to naprawdę idealne miejsce do tego, żeby się tam osiedlić. No i słuchajcie, przygoda trwa dalej. My dalej czujemy wiatr we włosach. Przepraszam tych, którzy przyzwyczaili się do tego, że dużo mówię o swoich osobistych sprawach. Nie chcę komentować nic, co się dzieje teraz w moim życiu osobistym. Nie chcę popełniać tego błędu ponownie. Może kiedyś Wam o tym opowiem. Na tą chwilę całkowicie odpuszczam ten temat i skupiam się na tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli na kręceniu vlogów i na wydaniu albumu. I na tym, żeby odzyskać też jakby komunikację z Wami, tak? Jeszcze nie jestem gotowy na to, żeby odpowiadać na komentarze, ale niedługo będę. Peace, yo. Kocham Was. Dzięki, że jesteście.